Gdański Kościół Świętej Brygidy wiele osób kojarzy przede wszystkim jako ośrodek duchowego wsparcia dla solidarnościowej opozycji lat 80. Jednak zanim dojdziemy do historii najnowszej, warto przyjrzeć się bardzo ciekawym dziejom tej średniowiecznej świątyni, która wybudowana została około połowy XIII wieku, początkowo jako kaplica pod wezwaniem świętej Magdaleny, w miejscu, gdzie wedle legendy ukazała się Najświętsza Panna. W 1374 roku owa niepozorna kaplica na Starym Mieście gościła u siebie przez kilka dni zwłoki świętej Brygidy, wiezione z Rzymu do Szwecji. Złożenie ciała Brygidy w kaplicy Pokutnic zapoczątkowało kult tej późniejszej świętej, a to doprowadziło do sprowadzenia zakonu Brygidek do Gdańska i budowy kościoła. W latach 1396-1397 Brygidki zbudowały pierwszy kościółek świętej Brygidy, jednonawowy. Około 1416 roku została dobudowana druga nawa sześcioprzęsłowego dotąd obiektu o przyporach wciągniętych do środka. W 1514 roku dobudowano nawę południową, a następnie chór i sakrystię. W 1587 roku pożar strawił dachy, stropy i wyposażenie. W latach 1602-1604 kościół został odbudowany. W latach 1615-16 nadano mu renesansowy wystrój wieży, którą w 1674 roku nakryto hełmem. Ostateczny kształt nadano świątyni i klasztorowi w pierwszej połowie XVIII wieku. Podczas działań wojennych w 1945 roku kościół został spalony i w dużej mierze zburzony. Przez dłuższy czas nie był odbudowywany, a w 1957 roku spłonęły ostatnie zachowane fragmenty więźby dachowej i jeden ze szczytów nawy południowej. Świątynia pozostawała w ruinie do 1970 roku, kiedy rozpoczęto jej odbudowę z inicjatywy proboszcza księdza Henryka Jankowskiego. Prace remontowe i wyposażeniowe trwały do 1987 roku, kiedy to w zakrystii umieszczono obraz Hana z 1612 roku, apoteoza świętej Brygidy. Obecne wyposażenie kościoła jest bardzo surowe i dobitnie pokazuje skomplikowaną historię Polski, w szczególności tę powojenną. Jest tu pomnik przedstawiający męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki oraz tablica poświęcona zbrodni katyńskiej. Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki przedstawiający kapłana w pozycji leżącej jako męczennika powstał w 1985 roku i był jednym z pierwszych pomników poświęconych kapłanowi. Tutaj spoczywa także ksiądz Henryk Jankowski, wieloletni proboszcz tej parafii, któremu w związku z zarzutami molestowania dzieci Rada Miasta Gdańsk odebrała tytuł honorowego obywatela. W latach 70. jako proboszcz gdańskiej parafii świętej Brygidy ksiądz Jankowski stał się nieformalnym kapłanem opozycji demokratycznej w PRL na Wybrzeżu. Odprawiał msze w intencji ofiar grudnia 1970 i w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej ofiar sierpnia 1980. Po 1989 roku wobec duchownego pojawiły się głosy krytyki ze względu na jego wystawny, a wręcz luksusowy styl życia oraz wypowiedzi, w których nie brakowało wyraźnych akcentów politycznych, antyunijnych, a także antysemickich. Najważniejsze elementy dawnego wyposażenia, które podziwiać można w kościele, to barokowa grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie oraz obraz Hermana Hana Alegoria Kościoła. Zachowały się także kamienne płyty nagrobne i epitafia oraz pozostałości malowideł ściennych.
życzeniami księdza Jankowskiego w 2001 roku rozpoczęła się trwająca do dziś budowa imponującej wielkości bursztynowego ołtarza. Po ukończeniu ołtarz ma być większy od słynnej bursztynowej komnaty, zrobionej także przez gdańskich mistrzów. Kościół Świętej Brygidy jest kościołem zbudowanym z cegły w stylu gotyckim. Na plebanii kościoła opozycja Solidarności spotykała się z gośćmi z zagranicy. Byli to m.in. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George Bush czy też François Mitterrand. Ze względu na działalność Związku Zawodowego Lecha Wałęsy oraz znaczenie, jakie miejsce to miało dla katolików w czasie reżimu komunistycznego, Kościół Świętej Brygidy jest uznawany za swoiste sanktuarium Solidarności i pomnik trudnej drogi do wolności, jaką Polska musiała przejść w XX wieku. Kaplica Świętej Brygidy, a wcześniej Świętej Magdaleny, zwana także kryptą czaszek lub kaplicą pokutnic, to miejsce szczególne, choć wciąż mało znane, bo dopiero od niedawna można je oglądać. Kaplica czaszek znajduje się w podziemiu pod tylną ścianą kościoła i jest świadkiem najwcześniejszych dziejów świątyni. Jest to najbardziej pierwotny, gotycki fragment datowany na 1350 rok. Zasypane wejście do krypty znajdowało się we wnętrzu pod posadzką kościoła. Krypta po odkopaniu została osuszona i zabezpieczona tak, aby nie stwarzała żadnego zagrożenia bakteriologicznego. Po czym przeniesiono tutaj z głównego kościoła relikwie Świętej Brygidy i otoczono je czaszkami zmarłych. Obecnie relikwiarz otacza około 500 ludzkich czaszek. Krypta stanowi swego rodzaju osuarium, to tak zwany pochówek wtórny. Wszystkie czaszki pochodzą z kościoła. Pod posadzką pochowanych jest około 1000 osób, podobnie jak w innych gdańskich świątyniach. Ciała układane były piętrowo na kilku poziomach. Spoczywają tu siostry Brygitki, a także dobrocieje i przyjaciele zakonu. Ciała składowane były na przestrzeni setek lat.
Kościół świętej Brygity znajduje się jakby na tyłach kościoła świętej Katarzyny, a w jego sąsiedztwie na bocznej ścianie kamienicy mieszkalnej znajdziesz mural przedstawiający Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydenta miasta.